Kod na grę otrzymałem od Epic Games Polska, jednak nie stanowi to gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie padające w tej recenzji należą wyłącznie do mnie. Zawsze z dużą uwagą śledzę, co powstaje w Remedy. Studio od lat udowadnia, że potrafi robić gry nietuzinkowe, dopracowane i technologicznie niezwykle zaawansowane. Uważam co prawda, że przy Control powidęła im się noga i chociaż gra zdobyła bardzo wysokie oceny, mnie średnio podeszła, choć wciąż jestem świadom jej wysokiego poziomu technologicznego, jak i tego, że jestem w mniejszości. No cóż, kwestia gustu. Najnowsza gra studia Remedy to podsumowanie ich dotychczasowej twórczości. Gra dopracowana fabularnie z mnóstwem smaczków dla fanów i odpowiedzią na jedno ważne pytanie, które krąży od dawna. Czy to gra idealna? Cóż, przekonajmy się. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Alan Wake 2, wyjątkowo w wersji na pecety. Zapraszam. Historia w Alan Wake 2 to majstersztyk, ale nie jestem w stanie powiedzieć wam wszystkiego, aby nie zdradzać zabawy. Niemniej, to co powiem to jedynie wierzchołek góry lodowej, bo fabuła obfituje w zwroty akcji i przede wszystkim jest zakręcona jak świński ogon. No ale po kolei. Wracamy do Bright Falls, gdzie miało miejsce rytualne morderstwo. Do zbadania sprawy zostają wysłani dwoje agentów. Czarnoskóra Saga, w którą będziemy się wcielać, oraz Max Payne. Nie, no żartuję. Nie nazywa się tutaj Max Payne, a Casey, ale wcielający się w niego Sam Lake widać, że starał się powtórzyć rolę Maxa. Morderstwo dość szybko przeradza się w sprawę, która przerasta wszystkich, a na domiar złego gdzieś tam w mrocznym leżu nadal przebywa Alan Wake, który stara się ostrzec Sagę przed nadchodzącym złem. Historia to miód, a szkoda, że śledzenie tej świetnej fabuły jest przerywane gameplayem. Mamy dwoje bohaterów, Alana Wake'a i Sagę. Obie historie, choć są ze sobą połączone, możemy rozgrywać je w dowolnym czasie. To jeden z ciekawych zabiegów, bo scenariusze się zazębiają i grając tylko na przykład Alanem, nie odkryjemy całego obrazu. Oczywiście w końcu gra i tak nas zmusi do zmiany bohatera, ale rozgrywanie poszczególnych rozdziałów zależy wyłącznie od nas. Dodam, że obydwie postacie są w innych rzeczywistościach. Saga w Bright Falls i znajomych okolicach, a Alan Wake w Leżu Mroku, dlatego rozgrywka się trochę różni, ale do tego za chwilę dojdę. Gra jest bardzo mroczna, tak mroczna, że niemal cały czas trzeba biegać z latarką, ale też miejscami zaskakująca w ten bardzo cringe'owaty sposób. Jeśli zobaczycie tańczącego Maxa Payne'a, no to widzieliście już wszystko. Ale jest to też świetny patent na zaskakiwanie gracza niekonwencjonalnymi pomysłami i za to również szanuję. Warto dodać, że gra nie korzysta tylko z grafiki 3D, ale i z aktorów. Wszystko jest pomieszane. Aktorzy pojawiają się jako cienie gdzieś na granicy kadru. Czasami mamy całe scenki z aktorami, a czasami gdzieś pojawiają się w tle. Całkowity miszmasz konwencji, przez co gra jest niezwykle filmowa. Jak dla mnie filmowość Alana Wake'a przerosła najbardziej filmowe produkcje od Supermassive Games, a to już coś znaczy. Pytanie, czy warto znać pierwszą część Alana? Tak, zdecydowanie. Pojawia się masa, jeśli nie wszystkie postacie znane z pierwszej odsłony. Odwiedzamy te same miejscówki i dodam, że warto nie tylko znać podstawkę, ale i oba dodatki, The Signal i The Writer. Twórcy ładnie wszystko połączyli i gra, która dzieje się 13 lat po wydarzeniach z części pierwszej, jest wyraźną jej kontynuacją. Zanim przejdziemy dalej, wspomniałem o tym, że Alan Wake 2 jest pewnego rodzaju podsumowaniem działalności Remedy. Już wyjaśniam. Przede wszystkim, nareszcie mamy wyraźny link pomiędzy Alanem Wake'iem a Control. I widać, że obie gry to samo uniwersum i było to świetnym pomysłem, bo obie gry do siebie dobrze pasują i tutaj znajdziemy również sporo odniesień do Control. Druga sprawa, że twórcy puszczają oko do fanów, a to Sam Lake w roli detektywa Casey'a, który był przecież Maxem Payne'em, z Quantum Break, który notabene nie jest w tym samym uniwersum, a szkoda, pojawia się aktor odgrywający tam główną rolę Sean Ashmore. Oczywiście najmniej znana gra Death Rally pojawi się również, ale jako easter egg. Także cała spuścizna Remedy została tutaj zawarta i za to niesamowicie szanuję. Podobnie jak poprzednio, gra jest tytułem przygodowym z dość częstą walką. Zacznijmy od tego pierwszego segmentu, bo jest zdecydowanie najciekawszy. Grając Sagą musimy odnajdywać tropy i je składać do kupy,
co pozwoli pchnąć akcję do przodu. Aby to zrobić, mamy fajny bajer nazwany miejscem umysłu. To specjalny pokój, do którego możemy przenieść się niemal w każdym momencie. Tutaj łączymy fakty w postaci zdjęć wieszanych na ścianie, profilujemy podejrzanych lub możemy obejrzeć znajdźki. Pomysł jest mega, ściana pozwala szybko zapoznać się z podsumowaniem tego, co się stało w prosty i przejrzysty sposób. Jeśli będziemy grać Alanem, mamy tutaj inny ciekawy bajer, to coś w podobie miejsca umysłu sagi, ale Alan ma możliwość wpływania na rzeczywistość nadpisując ją. Oznacza to, że możemy mieć jedną lokację w kilku wersjach, każda z nich dodaje nam inne tropy, jak i jest to związane z licznymi zagadkami w mrocznym leżu. Same zagadki, i te fabularne, i te opcjonalne, są miejscami naprawdę ciekawie przygotowane i nie raz i nie dwa sięgałem za kartkę i długopis, aby napisać równanie matematyczne. Tak, nie przesłyszeliście się. Gra nie daje nam rozwiązań na tacy. Trzeba czasami się zastanowić i pomyśleć, na przykład jaki jest kod do komputera, czy jaka liczba odblokowuje kłódkę. Zagadki, jak i zbieranie poszlak to bardzo mocny punkt gry. Czujemy się faktycznie detektywami, którzy prą do przodu, próbując złożyć ten cały chaos w jakiś logiczny porządek. Drugim ważnym elementem gry jest walka. Niestety od razu powiem, że walka zupełnie mi się nie podoba. Jest tutaj w mojej opinii dużo problemów. Ponieważ gra jest z trzeciej osoby, system walki jest dla nas dość naturalny. Jednym przyciskiem myszy przybliżamy, drugim strzelamy. Problemem dla mnie jest tutaj zbyt bliskie ustawienie kamery względem postaci. Podobnie było w Evil Within, przez co mamy bardzo wąski zakres widzenia, a walka nieraz toczy się w 360 stopniach, co sprawia, że strzelanie jest uciążliwe i mało satysfakcjonujące. Nie wiem, czemu nie wykorzystano systemu z kontrol, który sprawiał się naprawdę nieźle. Tutaj całą grę walczyłem z celowaniem. Jeśli chcemy na przykład prowadzić ogień cofając się, no to też jest problem, bo kamera jest tak blisko pleców, a lokacje są tak napakowane drzewami, kamieniami i innym dziadostwem, że co chwila utykałem na czymś, co pozwalało typowi mnie dopaść i sieknąć siekierą przez łeb. W walce brakuje przez to dynamiki, a nerwowe szarpanie myszą, aby zobaczyć, co jest poza wąskim polem widzenia, też raczej na przyjemność pozytywnie nie wpływa. Jak dla mnie walka w Alan Wake 2 to najsłabszy element całości, ale jak mniemam, decyzje deweloperskie były podyktowane tym, aby walka również wzbudzała emocje. No, u mnie wzbudzała, głównie irytacji, więc chyba nie o to chodziło. Oczywiście poza walką zbieramy amunicję i baterie do latarki. Ta ostatnia pełni bardzo ważną rolę, ponieważ przeciwnicy owładnięci mrokiem są niewrażliwi na strzały z broni palnej. Trzeba najpierw ich poświecić latarką, aby zasłona mroku spadła i potem przez jakiś czas możemy ich faszerować ołowiem. Sami przeciwnicy to raczej sztampa, no może poza topielcami, którzy wyglądają jak dwa ciała złączone tułowiami. Pomysł był fajny i to chyba najlepszy projekt adwersarza. Baterie przez pewien czas były dla mnie najbardziej poszukiwanym dobrem. W jednym miejscu gry niestety musiałem odpalać grę od zapisu, bo bez baterii do latarki nie dało się segmentu przejść, co też może świadczyć albo o tym, że jestem noobem, albo o nie do końca przemyślanym designie gry. Wybierzcie sami. Gra posiada też menu, okrutnie niewygodne, które nie zatrzymuje gry, ale podobnie jak w Resident Evil 6 pozwala zarządzać dobytkiem w czasie rzeczywistym. Niestety jest to niezwykle toporne. Nie zawsze zaskakiwała mi wybrana broń, a podczas prowadzenia walki zapomnijcie o menu, bo zanim się w nim przeklikacie, dawno już będziecie gryźć piach. Pół biedy, że dodano menu szybkiego wyboru, gdzie przypisujemy sobie co chcemy, ale też wygodne jest to średnio. Chyba lepsze by było koło wyboru znane z innych gier, ale to tylko moja sugestia. Gra oferuje też znajdźki, to znane z poprzedniej części strony manuskryptu i to jest kolejny fajny bajer, bo strony przekazują to co było, to co się dzieje, ale i to co za chwilę się wydarzy. Nie jest to w formie spoilerów, ale bardziej delikatnych wskazówek, gdzie iść i co zrobić. Pomysł naprawdę super. Oprócz tego znajdziemy dla sagi puszki Casey'a, które zawierają skrawki papieru, za które ulepszymy broń w kilku kategoriach. Natomiast Alan zbiera specjalne słowa umieszczone na przykład na ścianach, na które trzeba poświecić latarką. Każde słowo jest innego rodzaju i może podnieść inne statystyki, na przykład coś związanego z latarką, ekwipunkiem czy bronią. Też fajny pomysł, bo samo szukanie znajdziek sprawiało mi sporo radochy, zwłaszcza, że niektóre są perfidnie ukryte i wymagają od nas pewnego wysiłku, aby się do nich dostać. Saga jeszcze potwiera specjalne skrzynie kultu z zasobami
oraz rozwiąże ciekawe zagadki z rymowankami, na których trzeba umieścić odpowiednie lalki. Jeśli wykonamy to prawidłowo, w zamian dostaniemy specjalną zawieszkę dorzucającą jakieś statystyki typu więcej zdrowia czy zbieranie większej ilości zasobów. W grze towarzyszy nam mapa, ta jest bardzo istotna, bo pogubić się w Alanie Wake'u jest łatwo, szczególnie w lasach Bright Falls. Mapa szybko nam nakreśla, gdzie co jest, aczkolwiek nie ma tutaj znaczników, sami musimy nawigować do celu, co też oceniam na plus, bo trzeba się jednak trochę wysilić. Hej, a tak a propos, czy gra straszy? Cóż, to co jednego straszy, drugiego nie rusza, więc obiektywnie nie jestem w stanie tego ocenić, ale subiektywnie tak potrafi wzbudzić uczucie niepokoju, szczególnie grając w nocy na słuchawkach, można czuć się nieswojo, trochę jak w pamiętnym początku Silent Hill 3. Niby było strasznie, choć nie było nic strasznego na ekranie. To połączenie niepokojących dźwięków, muzyki i to napięcie, że zaraz coś może się złego stać. Także dla osób o słabszych nerwach powiem tak, gra może przestraszyć. Graficznie Alan Wake 2 wymiata. Gra korzysta z autorskiego silnika Northlight i ma to swoje niestety wady, ale lokacje to po prostu najwyższa półka. Bright Falls w zachodzącym słońcu wygląda cudnie. Twórcy napakowali grę potworną ilością detali. Każdy niemal pokój to gotowy environment storytelling. Nie ma tutaj miejsca na kompromisy. Do tego dochodzą fantastycznie wykonane postacie. Ich mimika, nawet podczas rozmowy z postaciami, gdy dialog nie jest cutscenką, wygląda to niesamowicie. Nie raz i nie dwa byłem zaskoczony, że gdzie zazwyczaj mamy drewniane japy w innych grach, tutaj widać emocje, no po prostu miazga. Pochwalę też muzykę, bo rzadko to robię, ale kawałki pomiędzy chapterami, które możemy posłuchać, są naprawdę dobre. Jeden numer od Old Gods of Asgard zalatywał mi potężnie Sabatonem, ale też był jak dla mnie bardzo dobry. Warto dodać, że gra ma pełne spolszczenie, więc nie będzie większego problemu ze zrozumieniem, choć zdarza się, że napisy lecą za szybko lub za wolno, ale to raczej rzadkość. No i dochodzimy do technicznego aspektu produkcji i nie mam zbyt dobrych wieści. Ogólnie nagram pewnie techanalizę poświęconą Alanowi Wake'owi 2, ale tutaj napomknę o kilku problemach. Przede wszystkim gra musi być zainstalowana na szybkim dysku SSD, najlepiej M2. Tytuł streamuje potworne ilości danych i początkowo zainstalowałem grę na dysku SSD SATA i chrupnięcia i dogrywania były nader częste. Na tyle było to irytujące, że przeinstalowałem grę na dysk M2. Dlatego tutaj powiem wam coś, o czym się nie mówi, a co jest niezwykle istotne. Gra musi być zainstalowana na dysku M2. Wymagania Alan Wake 2 ma potworne i to było widać już z rozpiski, jednakże Path Tracing to ciekawa sprawa, jest zaimplementowany i ogólnie nie jest on aż tak ważny i można go sobie wyłączyć, choć gra ma tradycyjne śledzenie promieni, działa ono średnio. Na tyle, że bez path tracingu nie ma odbić na przykład w lustrach. Do tego dochodzi DLSS 3,5. Jeśli macie mocarne karty i mam na myśli 4090 i nic poniżej, to okej, będzie w porządku. U mnie w 4080 z path tracingiem ilość klatek była niewielka i DLSS 3,5 nie miał zbytnio na czym pracować, więc zdarzały się mikrodrgania i problemy z płynnością. Dlatego path tracing tak, jeśli masz 4090, inaczej daj sobie spokój. Oczywiście chodzi mi głównie o granie w 2160p. W niższych rozdzielczościach jest lepiej, ale o tym opowiem w osobnym materiale. Gra też lubi wywalić się bez słowa do Windowsa, nawet raz mi zresetowała kompa. Podejrzewam również, że jest tutaj wyciek pamięci, bo im dłużej gramy, tym gra chodzi gorzej. Czasami trzeba poczekać aż kilka sekund na załadowanie mapy, tak było na SSD i tak na M2. Są też drobne glicze graficzne, a to czasami przez chwilę postać postrzela z palców, a innym razem na naszych oczach będzie rysowała się cała lokacja niczym w The Last Ninja na C64. No i na koniec gra działa tylko na DirectX 12 i na kartach obsługujących mesh shading, inaczej pewnie się nawet nie odpali. Oznacza to, że o graniu na kartach Nvidia poniżej serii 20 można w sumie zapomnieć. Podobno na 1080 gra się odpala, ale ma potężne problemy z działaniem. W mojej opinii najlepiej grać na konsoli, gdzie tych błędów jest zdecydowanie mniej. Abstrahując od technicznego bełkotu, Remedy dało ostro w palnik i gra
gra jest chyba dzisiaj najbardziej zaawansowaną produkcją, jaka powstała. Na pewno Alan Wake będzie częstym gościem w benchmarkach, jak wcześniej Control, bo to technologiczny mocarz i doskonały probierz mocarności kart graficznych. Alan Wake 2 ma swoje demony. Nie jest grą idealną, ale to wciąż piekielnie dobry tytuł. Kto wie, czy nie najlepszy w tym roku. Wciągający, piękny, długi, no i przede wszystkim niesamowicie klimatyczny. Remedy zrobiło to ponownie. Doskonała gra z kilkoma potknięciami, na przykład walka czy techniczne problemy, ale nawet pomimo to nie można obok Alana przejść obojętnie, bo Remedy zrobiło coś wyjątkowego. Coś, co idealnie łączy grę z filmem i scala te dwie materie w jedno. Alan Wake 2 to przemyślana historia, która wciąga od samego początku i nie puszcza do ostatniej klatki. Remedy ponownie dowiozło i ponownie podniosło poprzeczkę. Oby takich gier pojawiało się więcej, a ja już czekam na Alana Wake'a 3. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.